Dobry wieczór Państwu. Jest mi niezwykle miło przywitać Państwa tu obecnych na sali i przed ekranami komputerów na kolejnym naszym spotkaniu w ramach cyklu popularno-naukowego AGH Nauka Spotkania. Co zyskuje przemysł, gdy wkracza nauka? To temat na dziś. Wydaje się, że symbioza przemysłu i nauki jest naturalnym połączeniem, naturalną symbiozą, czy jednak aby na pewno? Czy powtarzalność, której oczekuje przemysł, będzie zgodna z potrzebami zmian, których oczekuje nauka? O tym będą nasze dzisiejsze wykłady. Zanim jednak przejdziemy do przedstawienia dzisiejszych prelegentów, chciałbym Państwu przedstawić kilka uwag technicznych odnośnie naszego spotkania. Każdy z wykładów będzie trwał 30 minut. Po wykładzie będzie runda pytań. Każdy z Państwa, tu obecnych na sali, jak i przed ekranami komputerów, będzie mógł zadać pytanie albo na żywo, albo na czacie. Po pytaniach przejdziemy do kolejnego wykładu, znów 30 minut i czas na pytania. Ci z Państwa, którzy będą chcieli zadać pytanie, bardzo proszę o podniesienie ręki. Podejdzie osoba z mikrofonem, będzie można zadać pytanie. Albo jeżeli słuchacie nas Państwo na kanale YouTube, to bardzo proszę o wpisanie pytania na czacie. Zostanie tutaj odczytane. Bardzo proszę, aby podczas trwania wykładu nie przerywać prowadzącemu, gdyż każdy referat jest nagrywany i później będzie udostępniany w sieci. I bardzo prosimy, aby w tym czasie nie zgłaszać żadnych uwag, nie zadawać pytań, tylko poczekać do zakończenia wykładu. W pierwszym dzisiejszym wykładzie na temat termoelektryki, ekonomiczny sposób pozyskania zasobów energii, pan profesor Krzysztof Wojciechowski opowie nam o współczesnych technologiach termoelektrycznych, o nowych, efektywnych materiałach termoelektrycznych, konwertorach i innych urządzeniach. Pan profesor Krzysztof Wojciechowski jest na co dzień pracownikiem Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki. Specjalizuje się w zakresie chemii i inżynierii materiałowej półprzewodników, zajmuje się materiałami i urządzeniami termoelektrycznymi. Co istotne, współpracował z dużymi koncernami, dużymi partnerami przemysłowymi, takimi jak Honda, EDF czy Syntos. Zapraszam pana profesora. Szanowni Państwo, wszystko zaczęło się jakieś 200 lat temu od znanego eksperymentu. Halo? Staram się głośniej, teraz lepiej. Wszystko zaczęło się od eksperymentu Thomasa Seebecka, który 200 lat temu przeprowadził prosty, a jednocześnie bardzo ciekawe doświadczenie. Mianowicie połączył dwa kawałki metalu, tak jak Państwo widzicie na slajdzie. Jeden koniec, jedno złącze ogrzał palnikiem i to, co zauważył, to odchylenie się igły magnetycznej. Początkowo sądził, że odkrył pewien efekt termomagnetyczny, że przepływ ciepła indukuje pole magnetyczne, ale później się szybko okazało, że efekt, który widzi, wywołuje przepływ prądu i ten przepływ prądu powoduje wychylenie igły magnetycznej. A więc po raz pierwszy skonstruowano najprostszy możliwy generator termoelektryczny, który wytwarza energię elektryczną wskutek różnicy temperatur w takim układzie. Urządzenie, jak Państwo widzicie, jest niezwykle proste, nie ma w nim żadnych części ruchomych, z wyjątkiem tej igły, która tylko pokazuje przepływ prądu, a więc mamy dwa kawałki metalu. No i chyba prościej się nie da. Nie można skonstruować prostszej maszyny cieplnej, która produkuje prąd elektryczny wskutek dostarczania ciepła. Efekt ten jest oczywiście powszechnie znany i spotykany w laboratoriach. Korzystamy z niego w miernictwie, mierzymy temperatury za pomocą efektu termoelektrycznego, ale jeżeli byśmy chcieli użyć tego efektu do konwersji energii, to musimy zastąpić metale półprzewodnikami. I współcześnie konwertery termoelektryczne mają postać na przykład takich płaskich płytek, w których znajdują się półprzewodniki typu N i typu P, połączone za pomocą metalicznych zworek, tak jak tutaj Państwo widzicie.
Te zworki czy te półprzewodniki umieszczone są pomiędzy ceramicznymi okładzinami, które tworzą strukturę całego urządzenia. A więc ogrzanie takiego elementu powoduje przepływ ciepła i wytworzenie energii elektrycznej. Mam taki prosty demonstrator, moduł generacyjny, chłodnicę, na którym kładę moduł, no i potrzebujemy tylko źródło energii, w tym wypadku źródło ciepła, na przykład odpadowego, woda z czajnika. Dziękuję. Półprzewodniki, które tutaj są stosowane, są to zwykle telurki, jeżeli mówimy o dostępnych komercyjnie materiałach, telurki antymonu, telurki bismutu i w zależności od tego, jaki zakres temperatury jest dla nas ważny, w jakim zakresie chcielibyśmy wykorzystywać ciepło, odpowiednio dobieramy materiały termoelektryczne. Tutaj chciałbym odnieść się do tej struktury w porównaniu do siostrzanej technologii fotowoltaiki. Dlatego, że później będę odnosił się również do ekonomicznych aspektów w stosunku do tej technologii. Widzimy pewne podobieństwa polegające na tym, że w obu technologiach mamy półprzewodniki. W fotowoltaice zazwyczaj to jest krzem, albo teraz myślimy o peroskitach albo innych materiałach. I tak jak w fotowoltaice mamy połączenia, interkonektory, okładziny, zwykle szklane w przypadku fotowoltaiki, a tutaj mamy ceramikę. Różnica jest taka, że do złącza półprzewodnikowego w fotowoltaice dostarczamy energię w postaci światła, a tutaj na sposób ciepła, a więc inne zakresy energii, ale istota rzeczy jest podobna. Mamy konwersję energii za pomocą półprzewodników. Gdzie te urządzenia są stosowane? Otóż rozwój obu technologii zaczął się w epoce podboju kosmosu. Fotowoltaika stosowana jest tam, gdzie jest wygodny dostęp do Słońca, gdzieś na orbicie Ziemi. Natomiast gdy do Słońca jest zbyt blisko, gdzie temperatury są zbyt wysokie albo zbyt daleko, gdzie nasłonecznienie jest zbyt małe, stosuje się generatory termoelektryczne i obie technologie w zasadzie zdominowały podbój kosmosu. A więc na przykład po Marsie jeżdżą łaziki marsjańskie Curiosity i Perseverance wyposażone w generatory termoelektryczne, które dostarczają energię niezbędną do poruszania się tych pojazdów i działania elektroniki. Tak jak mówiliśmy, zaletą tych urządzeń jest prosta konstrukcja i niezwykła niezawodność. Przykładowo w Voyagerze 1, który jest 45 lat w kosmosie, zastosowano generator termoelektryczny i tak jak Państwo myślicie, nic tam się nie dzieje, nikt tego nie konserwuje. Urządzenie nadal działa i według projektantów może działać 2000 lat. Co świadczy o niezawodności tego systemu i przewagą nad systemami mechanicznymi. Oczywiście tą piękną technologię chcielibyśmy ściągnąć na Ziemię, bo jest prosta, wygodna, niezawodna i tak jak mówiliśmy, może być szeroko rozpowszechniona. Pomysł zaczął się od tego, żeby spróbować zastosować w motoryzacji. I tu, gdzie to byłoby najbardziej korzystne, do odzysku ciepła odpadowego, przykładowego generowanego w układzie wydechowym samochodu. Współczesne silniki mają sprawność rzędu 35 do 40%, co oznacza, że przy silniku rzędu 100 kW może powstawać ciepło w ilości 80 kW w układzie wydechowym, 70 kW w układzie chłodzenia. Gdybyśmy wykorzystali chociażby tylko 3% z tej energii, wystarczyłoby do zasilania akumulatora i zastąpienia alternatora. W związku z tym praktycznie każdy koncern samochodowy ma już opracowany generator termoelektryczny, który mógłby zastosować w swoich pojazdach. BMW nawet buńczucznie twierdziło, że w 2014 roku wprowadzi już pierwsze modele serii 5, BMW 5, które będą mieć takie generatory. Jednak tak się nie stało. Powód był prosty. Generator kosztował parę tysięcy dolarów, a alternator paręset, a więc opłaciło się jednak zastosować alternatory i do dzisiaj nie widzimy BMW z generatorami termoelektrycznymi. My także zajęliśmy się tym tematem jakieś 10 lat temu, bardzo nas to zainteresowało i skonstruowaliśmy nasze prototypowe generatory, które wyglądają w podobny sposób, mianowicie jest to wymiennik ciepła gazowy, przez który przepływają gorące gazy.
Wymiennik jest obudowany modułami termoelektrycznymi, a na zewnątrz są elementy chłodnicze, które odbierają ciepło przepływające przez moduły termoelektryczne. Tak wygląda nasza konstrukcja. Generator zawierał 24 moduły o mocy 7 W każdy, a więc sumarycznie moc nominalna wynosiła 168 W, a napięcie stanu jałowego 280 V. Urządzenie było testowane wspólnie z naszymi partnerami z Politechniki Poznańskiej, Instytutu Silników Spalinowych na różnych urządzeniach i można znaleźć kilka publikacji na ten temat w internecie, jeżeli Państwo jesteście zainteresowani. Drugie rozwiązanie polegało na tym, że chcieliśmy sprawdzić, czy można by wprowadzić te urządzenia, generatory do urządzeń domowych, przykładowo do piecyka w kotłowni gazowej. Ja mieszkam poza miastem, no i sytuacja jest następująca. Jeżeli jest gaz, ale nie ma prądu, to niestety także nie ma ciepła. Dlatego, żeby działała elektronika czy układy elektromechaniczne, potrzebny jest przynajmniej odrobina prądu. A więc wykazaliśmy, że da się skonstruować urządzenie, w którym część energii cieplnej jest przekształcana na prąd elektryczny i wystarczy tego wystarczająco na tyle dużo, żeby zasilić układy elektromechaniczne pieca. Ale problem tak naprawdę jest znacznie większy i bardziej globalny. Co roku wykonywane są analizy dotyczące rozkładu energii i jego wykorzystania w skali globalnej. Przykładowo amerykańskie laboratorium Lawrence Livermore National Laboratory prowadzi analizę dotyczącą gospodarki amerykańskiej. Po lewej stronie tego grafu widzicie Państwo pierwotne źródła energii, takie jak ropa naftowa, biomasa, węgiel, gaz naturalny, które są spożytkowane na początku całego łańcucha. Energia pozyskana przekształcana jest następnie w inne formy energii, na przykład prąd elektryczny w elektrowniach ze sprawnością około średnio 36%, w transporcie, w przemyśle, w komercji czy też w gospodarstwach domowych. I na końcu całego procesu widzimy rozkład, jak została wykorzystana. I co się okazuje? Jedynie 32%, 1/3 energii jest przekształcona w praktyczną pracę, wykorzystywana jest praktycznie do celów użytkowych, a reszta 2/3 stanowi odpad technologiczny, ciepło, które ogrzewa atmosferę. A więc skala, patrząc na ilości energii, które są wytwarzane, jest olbrzymia i nawet pozyskanie kilku procent z tej ilości przyniosłoby wielkie ekonomiczne skutki. W Polsce również mamy podobny problem. No, oczywiście skala jest mniejsza ze względu na rozmiary naszej gospodarki, ale proporcje są podobne. W związku z tym, jak wykorzystać to darmowe, odpadowe ciepło, które gdzieś tam się marnuje. Niestety nie umiemy bardziej efektywnie prowadzić procesu, więc może warto przynajmniej po części pomyśleć, jak je przekształcić na przykład w energię elektryczną. Źródeł ciepła odpadowego jest dużo. Generalnie producentami są zakłady przemysłowe, elektrownie, zakłady ceramiczne, huty metali, szkła, petrochemię, ale też pojazdy mechaniczne. A więc jak widać na tych slajdach, są miejsca, gdzie ta energia, nazwijmy to, marnuje się. Stąd pytanie, które często zadajemy sobie, jakie uwarunkowania muszą być spełnione, aby technologie termoelektryczne mogły być zastosowane na szeroką skalę? To pytanie zadał nam jeden z koncernów energetycznych i wspólnie z zespołem z tego koncernu próbowaliśmy odpowiedzieć na pytanie, co trzeba by było zrobić, co musiałoby się stać, aby wprowadzić termoelektryki na szeroką skalę do odzysku ciepła odpadowego. Do analizy przyjęliśmy następujące założenia. Dostępne komercyjnie materiały, czyli moduły na bazie telurku bismutu. Źródło ciepła w takim razie jest ograniczone zakresem temperatur między 130 a 360 stopni, 120-360 stopni. Z drugiej strony musimy mieć dostępny układ chłodzenia, możliwość odprowadzenia ciepła ze źródła górnego, wysokotemperaturowego do dolnego, a więc możliwość chłodzenia. Przyjęliśmy minimalną temperaturę, znaczy minimalną, najwyższą, która może być wykorzystana rzędu 60 stopni. Im większa różnica temperatur, tym lepiej. No i ważny czynnik, musimy
zaprojektować tak układ, aby nie wpłynąć negatywnie na działanie, no to w tym wypadku zakładu energetycznego czy innego procesu technologicznego. A więc bilans, który wykonywaliśmy, był dla dużego zakładu elektrowni o mocy około 230 MW i przyjętej sprawności rzędu 40%. Jak zwykle na początku przy takiej analizie myślimy o tych źródłach, które wydają się nam bardziej atrakcyjne, czyli no, tam, gdzie spodziewamy się wysokich temperatur i dużych strat. A więc przykładowo w przewodzie spalinowym w kominie mamy straty na poziomie 15 MW, bo taka jest ilość ciepła przekazywana przez te spaliny, które mają temperaturę 130 stopni. Wydało nam się to bardzo atrakcyjne, bo akurat temperatury nam odpowiadały, moce są też wystarczająco duże, ale już przy rozmowie z technologami wyszedł pewien problem, mianowicie temperatura kondensacji pary wodnej jest 120 stopni. No i trzeba się zastanowić, czy możemy to zrobić. Technolodzy, którzy pracowali w zakładzie, mówili, wolimy nie, prawda, bo może się coś zepsuć. Poczekajmy, poszukajmy lepszego miejsca. Więc jest drugie miejsce, drugi komin. Tu jest 250 MW ciepła. Bardzo dużo, prawda? W porównaniu do mocy energetycznego zakładu to jest nawet o 20 MW więcej. I tutaj woda nam nie przeszkadza, bo tak został zaprojektowany cały układ chłodni kominowej, ale niestety parametry tutaj tego ciepła nie są bardzo atrakcyjne, dlatego że temperatura pary wodnej, która tutaj wydostaje się z generatora, jest na poziomie 40 stopni. Ona później jest schładzana do temperatury otoczenia, czyli 20 stopni o 20 stopni. No ale korzyść energetyczna może być niewielka ze względu na termodynamikę. No niestety termoelektryki, tak jak każde urządzenia czy maszyny cieplne, ograniczone są prawami termodynamiki, a więc sprawność, którą możemy uzyskać, nie może być większa niż sprawność termodynamiczna. No i szybki rachunek, delta T powiedzmy 20 stopni przez temperaturę gorącego źródła 300 kelwinów, no to daje nam sprawność na poziomie 6%. Maksymalnie, gdybyśmy mieli idealną maszynę cieplną. Ale termoelektryki nie są idealne. No i trzeba się zastanowić, czy to źródło opłaci się jako miejsce do odzysku energii. Być może, jeżeli te urządzenia będą odpowiednio tanie. Najbardziej nas zainteresował środkowa część, czyli zakład energetyczny i tu okazuje się, że jest dużo urządzeń energetycznych, które mogłyby być wykorzystane do konwersji ciepła i przykładowo wzięliśmy pod lupę taki obiekt, który nazywa się chłodnicą od Solin. Jest to urządzenie, które jest de facto wymiennikiem, które wymienia ciepło z jednego obiegu wyprowadzanych od Solin z obiegu układu energetycznego i ta woda jest zastępowana świeżą wodą. Żeby nie stracić energii, właśnie to urządzenie służy jako rekuperator, czyli wymiennik ciepła, który przekazuje ciepło z jednego obiegu do drugiego. Stąd pomysł był następujący. Zbudujmy podobne urządzenie, chłodnicę od Solin, która będzie wykonana w postaci wymiennika złożonego z płaskich płytowego, pomiędzy które powkładamy moduły termoelektryczne jako konwertery, tak jak tutaj w tym eksperymencie, którym pokazaliśmy na wstępie. Założyliśmy pewne parametry. Moc tego urządzenia, moc cieplna jest na poziomie 1,5 MW. Sprawność samego wymiennika wyliczyliśmy, oszacowaliśmy na poziomie 2,6 do 3%. No i wyszło nam, że przy odpowiedniej liczbie modułów moc, którą możemy uzyskać, to jest 44 kW w piku. Ważnym parametrem, który tutaj jest, to jest sposób wykorzystania pierwotnego źródła energii, w tym wypadku ciepła i na poziomie, jak widzimy w zakładach przemysłowych, takie urządzenia pracują praktycznie całodobowo, 24 godziny na dobę, może nie cały rok, jakiś jeden miesiąc jest przeznaczony na okres remontowy. A więc tak zwany capacity factor, czyli współczynnik wykorzystania ciepła jest na poziomie 90% w skali roku. Chcę to odnieść do fotowoltaiki, bo tu zaczyna się ciekawie robić, gdy zaczynamy porównywać obie technologie pod względem ekonomicznym. Dla porównania wzięliśmy farmę fotowoltaiczną o mocy 1 MW w piku, czyli mocą, jaką uzyskuje w letni dzień o 12 w południe, możemy mieć 1 MW mocy. Na pozór nie ma porównania. Tu mamy 44 kW, tu mamy 1 MW.
Ale gdy weźmiemy pod uwagę ten współczynnik przejmowania ciepła, pierwotnej energii, tutaj sprawa wygląda niezwykle interesująco. Okazuje się, że w Polsce, przy naszym nasłonecznieniu, ten współczynnik wykorzystania energii słonecznej nie jest wysoki. No bo w dzień świeci słońce, w nocy nie. Mamy zachmurzenia, porę roku, tak jak zimę i okazuje się, że jedynie 8 do 10% energii słonecznej jest przekształcane na energię elektryczną, czyli ten współczynnik wykorzystania energii jest na poziomie 8-10%. Optymiści twierdzą, że 12,5%. Stąd też przyjąłem 12,5%. I teraz, jeżeli przemnożymy te parametry przez moce w piku, okaże się, że średnia moc takiej elektrowni słonecznej wcale nie wynosi 1 MW, tylko 126 kW, gdybyśmy tak rozłożyli w skali roku. Tak? Analogicznie średnia moc generatora termoelektrycznego wynosi 40, a więc te moce stają się porównywalne. Co z tego wynika? No, proszę zwrócić uwagę, farma fotowoltaiczna 2,5 hektara, a generator mieści się na 5 metrach kwadratowych od biedy, mógłby się zmieścić w łazience. A więc gęstość mocy w jednym i drugim przypadku jest znacząco różna. Znacznie więcej energii można przetworzyć w mniejszej objętości w przypadku modułów termoelektrycznych. To był pierwszy wskaźnik. No niestety moduły są dosyć drogie i czas zwrotu inwestycji byłby większy niż 15 lat. To była nasza analiza w porównaniu do fotowoltaiki. Niemniej jednak widać jeszcze inne korzyści. Tak jak mówiliśmy, tutaj mamy dużą powierzchnię, teren trzeba ogrodzić. W przypadku fotowoltaiki także myślimy o ryzyku szkód związanych z warunkami pogodowymi, grad, warunki atmosferyczne, burze. Natomiast w przypadku generatorów, proszę zwrócić uwagę, możemy umieścić takie urządzenie bezpiecznie jako maszynę w ciągu technologicznym i w zasadzie nikt chłodnicy od soli nie ubezpiecza, bo nie ma takiej potrzeby. W takim razie widać, że wszystkie uwarunkowania techniczne w zasadzie nie są zbyt istotne. Można znaleźć miejsca, gdzie można przekształcać energię w sposób prosty, ciepłoodpadowy. Natomiast problem zaczyna się z ceną i to jest główny warunek, który limituje użycie tych urządzeń. Stąd też wyszło nam z obliczeń, że gdybyśmy chcieli payback time, czyli czas zwrotu inwestycji na poziomie 5 lat, moduły musiałyby kosztować 3 zł za watt, a kosztują obecnie około 8 do 12 za watt, jeżeli mówimy o modułach termoelektrycznych. Dla fotowoltaiki porównanie w tej chwili ceny są na poziomie 20-26 centów za watt, czyli około złotówki, tak porównując obie technologie. W takim razie powstał pomysł, mieliśmy pomysł, żeby coś zrobić z tym tematem i spróbować opracować moduły, które będą tańsze od tych, które są na rynku, które będą nadawały się do konwersji ciepła odpadowego na energię elektryczną i konstrukcji urządzeń. Projekt, który realizowaliśmy w konsorcjum w ramach funduszy NCBR i w konsorcjum było 5 jednostek, m.in. Krakowski Instytut Technologiczny, AGH, Polska Akademia Nauk, Instytut Fizyki PAN, Instytut Mikroelektroniki oraz firma Helioenergia. Każdy z partnerów miał za zadanie opracowanie pewnego fragmentu technologii po to, żeby obniżyć koszty. I jednym z naszych pomysłów było właśnie zamiana ceramicznych okładzin na znacznie tańsze aluminium, lepiej przewodzące ciepło i do tego jeszcze plastyczne można uformować bardziej wygodny kształt do różnych celów. Nasi koledzy z Helioenergii pracowali nad innymi formami wytwarzania połączeń pomiędzy elementami termoelektrycznymi. Krakowski Instytut Technologiczny skoncentrował się na samym procesie technologicznym, żeby wytwarzać w sposób ciągły materiały termoelektryczne metodą ekstruzji, czyli wyciskania. Można wytworzyć, tak jak w przypadku fotowoltaiki, w postaci monokryształów, ale to jest bardzo kosztowny proces wytwarzania monokryształów. Znacznie tańsza byłaby metoda ekstruzji. A także nasi koledzy z Warszawy pracowali nad nowymi materiałami. Wszystko to po to, aby obniżyć cenę modułów. No i wytworzyliśmy takie elementy, jak Państwo widzicie na zdjęciu. No i parę zdań na temat tego, jakie mają parametry. A więc nasze elementy zostały zaprojektowane na relatywnie niskie napięcia, mianowicie przy temperaturze gorącej płytki, gorącej strony mają moc rzędu 200 watów, a zimnej 200 stopni, mają napięcie
stanu jawowego 150, 1,5 V. Rezystancja, jak widać, w niewielkim stopniu zmienia się w szerokim zakresie temperatur. Niskie napięcie jest 1,5 V, było celowo zaplanowane do wytwarzania wodoru metodą elektrolizy. W związku z tym potrzebowaliśmy duży prąd i rzeczywiście te moduły wytwarzają prąd rzędu 20 A, jeżeli chodzi o prąd zwarcia, przy mocy około 8 W z powierzchni 25 cm2. A więc patrząc na charakterystyki prąd napięcie, widzimy, że maksymalną moc, którą możemy uzyskać w tym wypadku 8 W to uzyskujemy przy 200 stopniach Celsjusza. Przy 160 ta moc jest mniejsza, około 5 W. Przy 123, 80 i tak dalej. Wykonaliśmy partię takich modułów i zastosowaliśmy w naszym generatorze po to, żeby zweryfikować, czy mają zbliżone parametry do poprzednich i rzeczywiście to, co zrobiliśmy, przekonało nas, że umiemy wykonać moduły, które nie są gorsze, jeżeli chodzi o parametry od modułów komercyjnych. Charakterystyki, które Państwo widzicie, są bardzo zbliżone. W związku z tym dochodzimy do punktu następującego. Czy rzeczywiście dotarliśmy do miejsca, w którym możemy powiedzieć, że termoelektryki tańsze są albo są porównywalne z fotowoltaiką? Najpierw popatrzmy na parametry. Nasze moduły mają wymiary 5 na 5 cm. Elementy fotowoltaiczne, które składają się na duże panele, też mają postać takich modułów, płytek, ogniw fotowoltaicznych. Mają rozmiary średnio 10 na 10 cm. W naszym przypadku napięcie było 1,34 V, tutaj 0,75, 18,4 A, 3,8. No i moc 16 W, 1,82 W. A więc widać, że mniejszy moduł czterokrotnie wytwarza większą energię. I gęstość mocy w przypadku modułów termoelektrycznych jest na poziomie 2,4 kW, ponad 10 razy więcej niż w przypadku fotowoltaiki. No to teraz zastanówmy się nad przyczyną kosztów. Gdybyśmy porównywali tak jakościowo, jakie są składniki. Mamy podłoże tutaj szklane, tutaj mamy blachę aluminiową, niekoniecznie grubą. A więc to nie jest główny koszt. Koszty tych dwóch podłoży są porównywalne. W jednej i drugiej technologii mamy styki metaliczne, a więc w zasadzie koszt będzie taki sam, ilość miedzi zastosowanej. No i półprzewodniki. Tutaj monokrystaliczny krzem, tutaj materiały termoelektryczne w postaci półprzewodników. I jak policzyliśmy, koszt tych półprzewodników jest porównywalny do krzemu. No to w takim razie, dlaczego to takie drogie? Odpowiedź jest prosta. No, stało się to przez wiele lat, że fotowoltaika, która również była droga pierwotnie, bo tak mówiliśmy, to były technologie kosmiczne, potaniała ze względu na jakby rozwój w warunkach takich powszechnych. Na początku były kalkulatory z takimi panelami, później były lampki ogrodowe i inne rzeczy, panele na światłach. I w końcu Chińczycy zrobili to, co się stało, mianowicie tak potanili koszty produkcji, masowej produkcji, że obecnie mamy panele na wielką skalę produkowane i możemy produkować energię w naszych domach. W przypadku termoelektryków tak się nie stało, lecz nie stoi nic na przeszkodzie, żeby tak mogło być. Powodem jest co trzeba teraz zrobić, to mówiąc krótko, tą technologię, którą rozwijaliśmy, spróbować rozwinąć i zautomatyzować tak, aby te koszty produkcji były porównywalne. No i wtedy tą technologię można by zastosować na szeroką skalę, chociażby do odzysku ciepła odpadowego i konwersji darmowej odpadowej energii. W imieniu naszego zespołu chciałem podziękować. Dziękuję za uwagę. Dziękuję bardzo, panie profesorze, za niezwykle ciekawy wykład. Mam nadzieję. Bardzo proszę, mamy pytanie, mamy mikrofon. Ja rozumiem, że opracowane są te ogniwa, te parametry poszczególnych tych płytek, prawda? Tak. A teraz kwestia źródeł. Wspomniał pan profesor o tej elektrociepłowni, prawda? A jak się ma, czy w ogóle patrzycie państwo pod kątem wykorzystania geotermii
Czy to są zbyt niskie temperatury, czy można by powiedzieć, wpychamy urządzenie do ziemi i prąd leci, nie? Pomysł jest bardzo dobry i nie pierwszy to jest pomysł, czy jest propozycja. Rzeczywiście geotermia jest atrakcyjnym źródłem, czyli źródło geotermalne. Powiem, to jest powszechny temat w tej chwili w Japonii. W zasadzie po katastrofie w Fukushimie Japończycy uruchomili wiele programów termoelektrycznych po to, żeby móc wykorzystać geotermię. Nie mam tutaj slajdu. Byłem w Japonii 6 lat temu i oglądałem elektrownię geotermalną, w której już testowano prototypowe generatory termoelektryczne o mocy 20 kW. Także to się dzieje i ten pomysł jest racjonalny. Przy czym tam temperatura źródeł ciepła jest trochę wyższa niż u nas. A przy różnych przemianach chemicznych czy fizykochemicznych, na przykładu sprawa gazu skroplonego, powrót do gazu już takiego normalnego, prawda? To też jest pewna ilość energii. Tak, no nie mam tutaj właśnie, bo ja wiem, do czego pan zmierza. Mamy dużą ilość energii i podczas rozprężania wyzwala się ta energia, w tym razem w postaci chłodu, tak? Ochładza się gaz. Rzeczywiście, no, zwykle pokazujemy eksperyment na dwa sposoby. Wlewamy gorącą wodę, a potem dla zabawy wlewamy ciekły azot. Kółeczko się kręci znacznie nawet szybciej, dlatego że sprawność wzrasta, bo delta T do temperatury TH jest niższa i wtedy efekt jest znacznie lepszy. Tak, można by było odzyskiwać energię. Przepraszam, ale na razie nic się nie robi w tym względzie. Nic mi nie wiadomo, bo znów stoimy przed pytaniem, po pierwsze, kto miałby to zaprojektować i na jakiej zasadzie, czy jakie urządzenia, elementy termoelektryczne tam zastosować. W tej chwili cena tych elementów jest wysoka, tak jak powiedziałem, to jest na poziomie 8 zł za watt. Obniżenie tej ceny do poziomu racjonalnego na pewno otworzyłoby taką furtkę i tego typu pomysły mogłyby być racjonalne. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Poproszę o kolejne pytania. Bardzo proszę. Wspomniał pan profesor, ile ciepła tracimy w skali globalnej, które moglibyśmy przekształcić na energię elektryczną. W związku z tym mam pytanie, przy użyciu opracowanej przez państwa technologii, gdyby zastosować ją w każdym miejscu, gdzie takie ciepło możemy odzyskiwać, czy na przykład możemy to porównać do ile energii elektrycznej bylibyśmy w stanie wytworzyć, czy możemy to porównać na przykład z zapotrzebowaniem Polski na prąd? Trudne pytanie, bo pytanie, gdzie możemy odzyskiwać. Jak już pan zauważył nawet na przykładzie tego obiektu, czyli tej elektrociepłowni, nie każde ciepło tak samo łatwo się konwertuje, prawda? Mieliśmy źródło ciepła, które miało temperaturę 130 stopni czy 160 stopni i takie, które miało 40 stopni. A więc przy takiej analizie należałoby uwzględnić temperaturę źródeł ciepła i efektywność konwersji energii dla każdego źródła ciepła. I takich danych na ten moment nie posiadamy. Więc czy precyzyjnie jestem w stanie odpowiedzieć? Nie, ale myślę, że dałoby się to policzyć, tylko trzeba było przeprowadzić odpowiednie badania statystyczne i spróbować oszacować, jak ten rozkład temperaturowy źródeł ciepła odpadowego wygląda. Dziękuję bardzo. Czy mamy jeszcze jakieś pytania? Ja chciałem zapytać, pan wspomniał o Japonii, o tej elektrowni, która tam pracuje na tych elementach. Czy oni, w sumie jaka jest moc tych elektrowni? Znaczy, jak to wygląda w ogóle? Rozumiem. Więc może sprostuję. Elektrownia jest elektrownią klasyczną. Tam temperatura pary wodnej, która wydostaje się z ziemi, jest rzędu 600 stopni, a więc jest tam obiekt normalnie chyba o mocy kilkuset kilowatów, czyli taka turbinowa elektrownia, ale dla celów badawczych, testowych uruchomiono również generator termoelektryczny o mocy 20 kW. To, co wtedy widziałem i co Japończycy mi pokazali. Czy robili coś więcej, nie wiem, ale samo urządzenie widziałem, więc to już była dosyć duża moc, biorąc pod uwagę, no w tej chwili mówiąc, elementy, które są ogólnie dostępne. Dziękuję bardzo. Ja miałbym takie pytanie trochę przyszłościowe. Jak pan profesor widzi rozwój
tych technologii. Wiem, że to bardzo trudne pytanie, ale nie wiem, porównując to właśnie z rozwojem technologii fotowoltaicznej, czy w ogóle patrząc na rozwój technologii, dzięki którym pozyskujemy prąd, czy można w jakiś sposób przewidzieć, w którą stronę pójdzie ten rozwój? Czy będziemy się właśnie starali obniżyć koszty produkcji, czy będziemy rozwijali efektywność? Jakie tutaj są potencjały na przyszłość? No myślę, że potoczy się podobnie jak w przypadku fotowoltaiki. To, tak jak w przypadku fotowoltaiki nie stało się to od razu, że na dachach pojawiły się panele fotowoltaiczne. To był pewien proces. Pamiętamy, tak jak mówiłem, tą krótką historię. Na początku był kosmos, bardzo wysokie ceny i nawet niewielka sprawność, bo na poziomie 8%, a więc porównywalna z termoelektrykami. No ale przez to, że powiedzmy technologia rozwijała się, wchodziła do powszechnego użytku, mówiłem, kalkulatory, lampki ogrodowe, inne rzeczy, to te koszty produkcji staniały, a przy okazji nakłady finansowe, które pojawiły się, no, spowodowały zarówno wzrost sprawności, bo i te urządzenia stały się teraz bardziej sprawne i sprawność, którą w przypadku fotowoltaiki mamy, to jest rzędu nawet 30 paru procent, no jak też znacznie tańsze. Tutaj w przypadku termoelektryków również to się dzieje, tylko trochę powoli i to chyba z tego powodu, o którym warto powiedzieć, mianowicie trzeba rozwiązywać dwa problemy. Z jednej strony oczywiście pracować nad nowymi materiałami i mamy teraz materiały, które nawet mają sprawność 15%, nawet w naszym laboratorium. A więc jest możliwość postępu i dosięgnięcia nawet w tej dziedzinie fotowoltaiki. Natomiast drugi problem, który hamuje chyba rozwój tej technologii, to jest właśnie sposób przejmowania źródeł ciepła, czyli odzysku ciepła z różnych miejsc. I tutaj nie jest to tak proste jak w fotowoltaice, gdzie no, mamy panel, możemy położyć na dachu, czy zbudować prosty szkielet, na którym ustawimy panele i wtedy to jest no, stosunkowo łatwo. Tutaj w przypadku technologii termoelektrycznych no, trzeba popatrzeć na proces, przykładowo ta chłodnica od solin czy generator w samochodzie. No i zaawansowany problem wymiany ciepła, przekazywania ciepła. To wszystko na pewno wpływa na rozwój i trochę wolniejszy niż w przypadku fotowoltaiki. Natomiast potencjał jest na pewno taki sam. Jeżeli traktować ciepło spadowe jako darmową źródło energii, warto się tym zainteresować. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze z Państwa chciałby zadać pytanie? Nie widzę. Panie profesorze, jeszcze raz dziękuję bardzo. Kolejnym prelegentem, który za chwilę wystąpi przed Państwem, jest pan profesor Łukasz Rauk. Pan profesor ukończył 2 kierunki studiów, informatykę oraz marketing i zarządzanie. Pracuje na co dzień na Wydziale Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej, a głównym obszarem jego zainteresowań naukowych jest zastosowanie informatyki na potrzeby rozwiązywania problemów przemysłowych. W dzisiejszym wykładzie, którego tytuł brzmi Superkomputery w nauce i przemyśle, przedstawi, jaką rolę odgrywają superkomputery i dlaczego ich wykorzystanie jest niezbędne w rozwiązywaniu skomplikowanych procesów inżynierskich. Zapraszam pana profesora. Dobry wieczór Państwu. Moje nazwisko Rauch Łukasz. Ja jestem na co dzień pracownikiem Katedry Informatyki Stosowanej i Modelowania, która jest jedną z 5 katedr na Wydziale Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Akademii Górniczo-Hutniczej. Moje nazwisko na pierwszym miejscu tej prezentacji jako prelegenta, natomiast jak Państwo widzicie, zespół dość obszerny chciałem przedstawić, który przyczynił się w zasadzie do tych wszystkich wyników, które chciałbym dzisiaj Państwu przedstawić na prezentacji pod tytułem Superkomputery w nauce i przemyśle. Króciutko na temat naszej agendy. Przede wszystkim postaram się Państwa wprowadzić samą tematykę, mówiąc o procesach przemysłowych, z którymi mamy do czynienia. I chciałbym się skupić na zastosowaniach przede wszystkim sztucznej inteligencji, aczkolwiek będę też opowiadał na temat symulacji numerycznych, które z wykorzystaniem superkomputerów wykonujemy. Powiem, dlaczego ich potrzebujemy i co tak naprawdę dają superkomputery i niestety jakim kosztem. Powiem trochę na temat wyzwań i obecnych problemów, no i postaram się to skonkludować.
Mówiąc na temat sztucznej inteligencji, zastosowań w przemyśle, zwykle ludzie kojarzą to z takim trendem Industry 4.0, który obecnie jest bardzo popularny, już można powiedzieć od przeszło dekady rozwijany, zaproponowany w Niemczech i obejmujący bardzo dużo aspektów działalności takiej nowoczesnej firmy, nowoczesnego przedsiębiorstwa przemysłowego, który stara się dążyć do tego, żeby swoje procesy w pewien sposób odzwierciedlić cyfrowo. Nie chciałbym, żeby to był wykład na ten temat. Chciałbym się bardziej skupić na tym, żeby pokazać Państwu, jak wygląda taki typowy proces przemysłowy, czy ciąg procesów przemysłowych, które od początku do końca prowadzą nas do osiągnięcia pewnego produktu, który każdy z nas ma na przykład w swoich domach. Przedstawię Państwu tematykę dzisiejszej prezentacji na przykładzie, można powiedzieć, 6 procesów. 6 procesów, które układają się w pewien cykl. Każdy z nich jest w zasadzie odrębną częścią, był odrębnie analizowany, natomiast fajnie się poukładał w pewien cykl następujących po sobie elementów, które prowadzą nas do osiągnięcia finalnego produktu. Najpierw chciałbym się skupić na tym, żeby pokazać Państwu taką pracę, którą wykonywaliśmy z firmą ArcelorMittal. Oddział w Zdzieszowicach. Pracowaliśmy tutaj na sortowni koksu i w takiej sortowni koksu pokażę zastosowanie właśnie sztucznej inteligencji i superkomputerów. Następnie, jeżeli już mamy rudy różnego rodzaju, możemy przejść dalej, czyli możemy przejść do procesów na przykład wytapiania. W tym przypadku, jeżeli mamy na przykład rudy żelaza, możemy przejść do procesu wytapiania, z którego następnie dostajemy ciekłą stal, a z ciekłej stali do procesu jej odlewania. Z procesu odlewania najczęściej dostajemy produkty nazywane kęsami, ale nie tylko, które służą nam do wyrobu elementów, które na przykład możemy walcować. Kęsy mają to do siebie, że są to kawałki metalu wielotonowe, które są dość grube. Następnie w procesie przykładowo walcowania możemy z takich grubych elementów, z takich grubych półproduktów otrzymać blachy. I takie blachy następnie wykorzystujemy dalej. Na przykład tniemy je wzdłuż, dostajemy takie cienkie paski blachy, która ma grubość powiedzmy 2 mm, 4, nawet 10 często i możemy produkować na przykład kształtowniki o profilu zamkniętym, czyli rury, wszelkiego rodzaju profile za pomocą procesów zgrzewania. Procesy zgrzewania prądami wysokich częstotliwości. Przykładowo. Coś jest nie tak? Może teraz będzie lepiej na nagraniu. I następnie, jak już mamy te elementy zgrzewane, najczęściej firma je tnie na gotowe produkty, a te gotowe produkty to jest nic innego właśnie jak rurki, elementy konstrukcyjne, kształtowniki, które chociażby możemy znaleźć we własnym domu, w kaloryferach, w meblach, we wszelkiego rodzaju różnych zastosowaniach. Także od początku samego, od takiego procesu bazowego, gdzie wydobywamy rudę, jest przemysł wydobywczy, aż do gotowego produktu istnieje możliwość zastosowania algorytmów, rozwiązań, metod, które bazując na tym, co dają nam superkomputery, są użyteczne dla tego przemysłu. Dają przede wszystkim możliwość wykorzystania tego potencjału. Wspólnym mianownikiem, można powiedzieć, jest zwykle jakiś system komputerowy. Tutaj niekoniecznie on musi się opierać o działanie superkomputerów, natomiast najczęściej to, co pokażę na jednym ze slajdów, jest to bardzo złożony system dla przemysłu, który składa się z wielu modułów. Te moduły zwykle pracują w taki sposób rozproszony, komunikując się ze sobą, a część tych modułów właśnie ma charakter obliczeniowy, czyli taki, który pozwala nam przetwarzać dane i umożliwia różnego rodzaju predykcje. Chcemy być szybcy, chcemy przede wszystkim, żeby te systemy działały w czasie rzeczywistym albo w czasie quasi rzeczywistym, żeby firma dostawała od razu odpowiedzi na nurtujące jej pytania, żebyśmy mogli modelować tą rzeczywistość przemysłową w trakcie jej realizacji, co jest rzeczywiście największym wyzwaniem. Pierwszy z tych procesów, o których wspominałem, ten proces wydobywczy i tutaj w tym przypadku sortownia koksu, realizowaliśmy we współpracy, tak jak wspomniałem, z firmą ArcelorMittal. Cały projekt miał na celu
opracowanie takiego automatycznego sposobu zasypu wagonów. Więc tutaj można powiedzieć, praca była taka multidyscyplinarna, gdzie również inżynieria mechaniczna, robotyka miała miejsce, ale też informatyka i jej zastosowania. Koks wjeżdżał do sortowni na wagonach. Ważne było, żeby te wagony, jeżeli to miało się wszystko odbywać w sposób automatyczny, były rozpoznawane przez kamery tak zwane CCTV, czyli nadzoru wizyjnego na sortowni, które dostarczały nam różnego rodzaju zdjęcia, a wiadomo, jakościowo te wagony albo przyjeżdżały odrapane, albo brudne, albo to była noc, albo był dzień. Także przerozmaite wyzwania towarzyszące temu, żeby etykietę, która znajduje się na wagonie, w automatyczny sposób rozpoznać. Więc wyzwanie naprawdę było nie lada. Starając się opracować ten system, skorzystaliśmy z takiej publikacji z 2016 roku, więc stosunkowo nowej, można powiedzieć, która przedstawiała sieci neuronowe głębokiego uczenia, które są tak naprawdę bardzo złożonym tworem. Zapewne już od wielu lat słyszą Państwo o zastosowaniach sieci neuronowych, sztucznej inteligencji, ale to jest rozwiązanie stosunkowo ciekawe, stosunkowo nowe. Wieloelementowa sieć neuronowa, która ma w sobie bardzo dużo neuronów, warstw ukrytych, które połączone ze sobą na końcu pozwalają przetwarzać w odpowiedni sposób obraz i klasyfikować to, co sieć widzi na obrazie w taki sposób, żeby w wyniku tej klasyfikacji, żebyśmy dostawali odpowiednie znaki albo etykiety, których szukamy. Wynik możecie Państwo zobaczyć na ekranie po prawej stronie. Jest, można powiedzieć, dość ciekawy, dość obiecujący. No ale oczywiście każdy może powiedzieć, no przecież pokazywał Pan na poprzednim slajdzie wagony odrapane, brudne i tak dalej. Tu jest pięknie, prawda? No jest rzeczywiście pięknie, bo to jest przykład taki, który wagon był sfotografowany w dzień i oczywiście ta etykieta czysta, zadbana i tak dalej. No ale tutaj mamy już coś, co nie wygląda w taki sposób, coś, co jest rzeczywiście wyzwaniem. Więc można powiedzieć, że ta sieć neuronowa rzeczywiście świetnie sobie radzi. Powiedziałbym, że nawet człowiek często ma problem, żeby zobaczyć te miejsca etykietowane, a sieć uczy się bardzo często tego, gdzie one mogą występować, jakie jest prawdopodobieństwo ich wystąpienia, pozwala zlokalizować, następnie objąć w odpowiednią ramkę. To rozwiązanie składało się w zasadzie z dwóch części. Pierwsza część to było wykrycie w ogóle etykiety w miejscu, w którym ona się znajduje. To udało się zrealizować z taką wiarygodnością bardzo wysoką, powyżej 90%. Natomiast gorzej z rozpoznawaniem tekstu. No zauważcie Państwo, że tutaj również człowiek nawet ma problemy z rozpoznawaniem czegoś takiego. Na początku bardzo pesymistyczne wyniki uzyskaliśmy, ponieważ poniżej 50% to rzeczywiście już można powiedzieć, że nie nadające się do takiego praktycznego zastosowania. Natomiast co postanowiliśmy zrobić? Postanowiliśmy wykorzystać czcionkę, która służy do etykietowania wagonów, nauczyć jeszcze raz sieć neuronową tą czcionką rozpoznawania w różny sposób zaburzonych obrazów, i sieć nauczyła się takich zaburzeń, co pozwoliło nam prawie 20% jeszcze poprawić wiarygodność tego rozwiązania. Także bardzo dużo, a biorąc pod uwagę to, że mamy bazę danych tych etykiet wagonowych, które wjeżdżają na obszar koksowni, jesteśmy w stanie jeszcze podnieść tą wiarygodność o kolejne 20%, już nie korzystając ze sztucznych sieci neuronowych, tylko z baz danych informacji o wagonach. Także rzeczywiście można to już powyżej 80% stosować w praktyce przemysłowej. No i następnie cóż, mamy rudy, mamy złom, mamy różne materiały wsadowe, które chcemy wykorzystać w następnym procesie produkcji, chcemy go przetopić i chcemy uzyskać ciekłą stal. W tym przypadku akurat jest to proces z piecem konwertorowym. Również we współpracy z firmą ArcelorMittal realizowany projekt, realizowana współpraca. Co było problemem do rozwiązania? Problemem do rozwiązania było to, że podczas produkcji wytopu ciekłej stali okazywało się, że operator pieca, operator całego tego urządzenia mógł monitorować parametry, które tutaj w postaci gazów wydobywają się z tego procesu.
więc na bieżąco rysowały mu się tego typu wykresy. No to były różne wykresy pomiarów tlenku, dwutlenku węgla, wodoru, tlenu i tak dalej. Kilka, bodajże 8 parametrów, które mógł monitorować na bieżąco. Problem polegał na tym, że dla niego istotny jest ten punkt przecięcia. I ten punkt przecięcia bardzo często był mylnie sygnalizowany, że on się już zacznie. I operator popełniał błędy. Nie mógł po prostu skończyć tego w odpowiedni sposób, tylko albo skończył za wcześnie, albo przeczekał, co powodowało, że jakościowo ten produkt niekoniecznie był dobry. Co zatem postanowiliśmy zrobić? Postanowiliśmy spróbować nauczyć sieci neuronowe znowuż, ale inny rodzaj. Tego, żeby odwzorowywały nam w czasie, jak wyglądają te przebiegi sygnałów, czyli przebiegi tych wykresów. Wykorzystaliśmy do tego sieci, które nazywają się long short term memory. To są takie sieci, które potrafią się nauczyć sygnałów jedno-, dwu-, wielowymiarowych i w odpowiedni sposób do przodu przewidywać w czasie, jak te sygnały będą się zachowywały. Czyli na podstawie historycznych danych sieć potrafiła do przodu przewidywać, co się stanie. Bardzo często takie sieci stosuje się na przykład w ekonomii do nauki chociażby kursów przeróżnych walut, akcji, obligacji itd. Bardzo ciekawe rozwiązanie oparte o sieci rekurencyjne, które polegają na tym, że biorą wyjście swoje, czyli to, co predykują, z powrotem na wejście i przetwarzają to ponownie. I tutaj część tych obliczeń też realizowaliśmy z wykorzystaniem superkomputerów. W tamtym przypadku superkomputery służyły nam głównie do tego, żeby analizować te obrazy, bo są bardzo dużych rozmiarów. Natomiast w tym przypadku mieliśmy bardzo dużo sygnałów i proces nauczania sieci był bardzo trudny, bardzo kompleksowy. Zrealizowaliśmy to z wykorzystaniem superkomputera, który jest częścią naszego akademickiego centrum komputerowego Cyfronet, które znajduje się na Agiechu. Taki superkomputer to jest Prometeusz, już można powiedzieć, może nie przestarzały, ale już są nowsze. Już Cyfronet dysponuje 2 nowszymi maszynami, Aresem i Ateną. Natomiast to zdjęcie było rzeczywiście bardzo fajne, więc postanowiłem je wykorzystać do prezentacji. Mam wrażenie, że jeszcze takiej wizualizacji graficznej superkomputery te nowsze nie posiadają, ale mogę się mylić na chwilę obecną. Moc takiego komputera mierzona we flopsach to jest 2,4 petaflopsa. W 2018 roku, jak trafił na listę, tak zwaną listę top 500 najszybszych komputerów na świecie, to okazało się, że był w pierwszej setce z taką mocą. Obecnie Athena, czyli ten komputer, który jest najsilniejszy, w Polsce ma bodajże 7,7 petaflopsa, czyli jest 3 razy szybszy i znalazł się po uruchomieniu na miejscu 105 na tej liście top 500. Więc możecie Państwo sobie wyobrazić, jakimi gigantycznymi mocami obliczeniowymi dysponują takie superkomputery. Problem polega na czym? One potrzebują prądu, bardzo dużą ilość prądu. Najszybsze komputery w tej chwili na liście top 500 z 2022 roku, taka lista jest publikowana 2 razy rocznie, w czerwcu i w listopadzie. Najszybsze komputery z listopada potrzebują w tej chwili 30 megawatów. Drugi komputer na liście to jest 29 z hakiem megawatów mocy, a pierwszy bodajże 21 megawatów mocy. To jest moc, zapotrzebowanie na moc równo mniej więcej małemu miasteczku, zapotrzebowanie małego miasteczka. I z czym się wiąże ten problem? Nie tylko z dostarczaniem tej energii, bo przecież ten komputer chodzi 24 godziny na dobę, 365 dni w roku, cały czas. To jest nie tylko gigantyczna moc potrzebna na coś takiego, ale jeszcze moc potrzebna na to, żeby ten komputer chłodzić. Na co jest przetwarzany ten prąd? Tylko i wyłącznie na ciepło. Więc tak naprawdę moc obliczeniowa, no to wiadomo, a reszta energii, którą komputer pobiera, to wytwarzanie ciepła. I taki komputer przykładowo ma specjalną linię służącą do tego, żeby go chłodzić i taka instalacja bazuje w przypadku tego komputera na tak zwanej wodzie lodowej. Więc kolejne koszty, kolejne wyzwania związane z tym, żeby tą instalację utrzymać. Taki komputer musi być po prostu niezawodny, musi pracować cały czas i dostarczać wszystkie swoje zasoby. Więc widzicie Państwo, ile z tym się wiąże problemów. Komputer
jak widzicie, no, on nie przypomina komputera, który znajduje się pod biurkiem, no, ale jest ileś tysięcy razy mocniejszy. To jest zestaw szaf serwerowych. W każdej takiej szafie znajdują się serwery poukładane na półkach i odpowiednia grupa administratorów musi cały czas dbać o to, żeby te komputery, te serwery służyły w jak najlepszej kondycji. Ten komputer, jego nie można zobaczyć, nie można tak po prostu wejść do Cyfronetu, natomiast budynek Cyfronetu obecnie są 2 w Krakowie. Jeden znajduje się przy Kawiorach, w zasadzie jadąc ulicą Czarnowiejską możemy go zobaczyć po lewej stronie, natomiast drugi znajduje się obecnie na Ruczaju i tam znajdują się te 2 komputery nowsze. Wyniki tych prac, które tu realizowaliśmy, możecie Państwo zobaczyć tutaj. Może nie widać tego bardzo dokładnie na tych wykresach, natomiast tu są cały czas 2 wykresy. Linia pomarańczowa to jest pomiar, a linia niebieska to jest przewidywany przez sieć neuronową, przewidywana sekwencja, której sieć się nauczyła. I można zobaczyć, przy jak różnych charakterach przebiegów takich danych, na przykład zupełnie inny jest dla tlenku węgla, zupełnie inny dla wodoru i zupełnie inny dla innych pomiarów, które mamy. Sieci potrafiły się tego nauczyć, więc jest to bardzo ciekawe rozwiązanie, które pozwoliło nam dotrzeć do momentu, w którym tak naprawdę jesteśmy jeszcze przed, tu akurat dość prosty przebieg, bez tych mylnych tych pików, ale jesteśmy przed jeszcze tym przecięciem się, a sieć cały czas pozwala nam na predykcję w przód tych sygnałów, jak one się zachowają. Wszystkich po kolei. Zatem kilka sieci złożonych w całość gwarantują nam to, że operator będzie widział moment, w którym powinien przerwać optymalnie ten proces. Dobrze, mamy roztopioną stal. Tu przechodzimy do troszkę innego procesu, ale też polegającego na tym, że pracujemy z roztopioną stalą. Akurat wynik takiej współpracy z firmą CMC Poland z Zawiercia. I mamy tutaj proces, w którym w piecu wytapiane jest, pod piecem jest tak zwana kadź. Tu macie Państwo model tej kadzi. Specjalnie ją przedstawiłem w formie takiej siatki, żeby Państwo zobaczyli też sposób zastosowania symulacji numerycznych, które są takimi symulacjami na przykład metodą elementów skończonych albo Computational Fluid Dynamics, które wymagają tego, żeby uruchomić intensywne obliczenia, które trwają. To jest akurat przykład obliczeń, które mamy ciekłego metalu wewnątrz kadzi, który symuluje nam predykcję spadku temperatury w tej kadzi. Co z tym robimy? Ta kadź, za chwilę Państwo zobaczą na ekranie, ona przemieszcza się po hali. Tu jest taki schemat hali, która znajduje się w rzeczywistej fabryki. Dość skomplikowany, musicie Państwo przyznać, więc my go troszkę uprościmy. Mamy magazyn złomu, który wykorzystujemy do przetopu, mamy piec łukowy, mamy piecokadź i mamy również odlewanie, ten proces ciągłego odlewania stali. Czyli po kolei złom wędruje stąd tu, następnie jest wytop, który widzieliśmy na przykładzie drugiego procesu i następnie mamy piecokadź, pod którą tak naprawdę dodajemy dodatki chemiczne po to, żeby uzyskać finalny skład chemiczny stali. I następnie to, co zostanie już tutaj wytopione i przygotowane, musi iść do procesu odlewania, gdzie w sposób ciągły odlewamy te kęsy, o których mówiłem, czyli te grube kawałki metalu służące nam później do dalszych procesów produkcyjnych. Co jest ważne? To jest najważniejsza część dla nas, ponieważ w momencie, kiedy na suwnicy stąd wyjeżdża kadź, w środku jest 150 ton ciekłego metalu. On ma zostać odlany w odpowiednim reżimie temperaturowym. Co to znaczy? Nie możemy mieć za wysokiej temperatury, czyli za szybko dojechać, żeby go tu odlać, ani nie możemy mieć za niskiej temperatury, dlatego że jeżeli będzie za wysoka, to stopień przegrzania spowoduje, że jakość będzie niska tego kawałka metalu, który później uzyskujemy. A jeżeli dojedziemy tutaj z za niską temperaturą tego, co jest wewnątrz kadzi, to podczas procesu odlewania zamarzną nam żyły. Co znaczy, że
nie tylko produkt będzie do wyrzucenia, ale cała maszyna służąca do ciągłego odlewania stali będzie wymagała remontu, więc będzie katastrofa. Niestety problem polega na tym, że w tej kadzie, którą tam pokazywałem na pierwszym slajdzie, tutaj, nie jesteśmy tutaj w stanie w pancerzu wywiercić sobie dziury, wsadzić termometru, zobaczyć, 1600 stopni, mogę jechać. Nie ma takiej możliwości, ponieważ ostatni pomiar jest realizowany w tym miejscu przez człowieka, który idzie z lancą, wkłada tą lancę z termoparą do środka ciekłej stali, uzyskuje pomiar temperatury i ta stal wyjeżdża. Koniec. I później nic nie wiemy o jej temperaturze. A ona w tej kadzi stygnie. My musimy wiedzieć, ile ona stygnie, jak szybko ona stygnie, ile to jest stopni. A nie każda stal stygnie tak samo, to raz, one się różnią przez gatunek. Nie zawsze mamy 150 ton stali, czasami mamy 130, czasami 140, różnie bywa. To też wpływa na prędkość stygnięcia. Czasami ta kadź już jest ileś razy w obiegu. Ma węższe ścianki, czyli cała wymurówka ogniotrwała jest już węższa. Oczywiście szybciej oddaje to ciepło, więc my musimy przewidzieć w jakiś sposób, kiedy możemy przyjechać, żeby optymalnie rozpocząć proces odlewania i uzyskać najlepsze jakościowo produkty. Problem polega na tym, że to jest bardziej skomplikowane, bo takich piecokadzi mamy 2, więc już jest więcej troszkę możliwości i jeszcze 2 linie do tego, do ciągłego odlewania stali. Postanowiliśmy opracować z firmą taki system, który właśnie bazuje na różnych modułach, które rozmawiają ze sobą przez jeden wspólny interfejs tak zwany. To jest architektura bazująca na tak zwanych mikroserwisach, mikrousługach. Każdy jakby moduł działa osobno, rozmawiają ze sobą każdy z każdym za pomocą protokołów, za pomocą interfejsów. A to, co nas interesuje najbardziej akurat z punktu widzenia tej prezentacji, to 3 moduły. Do predykcji temperatury oraz do detekcji kadzi na obrazach z kamer przemysłowych. Tak wyglądają obrazy, które rzeczywiście widzimy z kamer przemysłowych. Tych kamer jest 11 w tej chwili na hali, więc jesteśmy w stanie objąć w zasadzie każde miejsce występowania kadzi. Tutaj na obrotnicy, tutaj w przypadku tej kadzi to jest stanowisko remontowe, tutaj jest kadź, która znajduje się pod piecokadzią. W tym miejscu ona jest przygotowana do stanowiska remontowego, jest jeszcze gorąca, tutaj leżą też kadzie na stanowiskach remontowych. Więc wszystko jesteśmy w stanie objąć. Technologie może mniej interesujące, ale jednak 2 słowa bym powiedział. Jako że system jest rozproszony, do komunikacji wykorzystujemy przede wszystkim te 2 rzeczy, czyli Apache Kafka i Mass Transit. Natomiast w przypadku implementacji analizy obrazów to przede wszystkim język Python, OpenCV, biblioteka oraz TensorFlow, czyli rozwiązania, które umożliwiają nam szybkie prototypowanie algorytmów, które mają pracować na rozpoznawanie obrazów. Skąd mamy dane? No z kamer CCTV. Skoro z kamer CCTV, to znaczy, że jest jakiś system, który pozwala nam powycinać takie elementy po to, żeby nauczyć tą sieć. W momencie, gdy my ją nauczymy, no to wówczas mamy pewność, że sieć będzie w stanie dobrze rozpoznać nam te kadzie na obrazie, przekazać informacje z kamer CCTV, gdzie ta kadź się znajduje. Dzięki temu będziemy wiedzieli, w którym miejscu na mapie hali ona jest, czyli będziemy wiedzieli, ile czasu jeszcze nam zostało do tego, żeby dojechać tą kadzią na stanowisko ciągłego odlewania stali, czyli będziemy wiedzieli, ile czasu potrzebujemy, żeby dać algorytmowi predykcji temperatury, czy odlejemy to w odpowiedni sposób, czy nie. Sieć, którą wykorzystaliśmy w tym przypadku, to była sieć o architekturze YOLO, czyli You Only Look Once. To jest taka sieć bardzo podobna do tej pierwszej, poskładająca się z modułów konwolucyjnych, bardzo złożona i na końcu klasyfikująca nam ten obraz. Przeróżne architektury wykorzystaliśmy tutaj do testów, żeby zobaczyć. Finalnie one są bardzo złożone, składają się tam z wielu naprawdę warstw. Finalnie zdecydowaliśmy się na 2, a wynik tego działania możecie Państwo zobaczyć w tym miejscu. To jest film, który w czasie rzeczywistym pozwala nam zaobserwować, jak sieć na obrazie rozpoznaje daną kadź, jak się jej nauczy. Tutaj akurat nauczyła się rozpoznawać 2. Uwaga, pytanie dlaczego? I jaka jest wiarygodność? 0,99, więc bardzo wysoka. A nauczyła się rozpoznawać 2, ponieważ za chwilę tutaj pojawi się druga. Widzicie Państwo? I ona za chwilę przeskoczy, zacznie rozpoznawać tą drugą kadź
ciach. Czyli już wiedziała, że to jest to stanowisko obrotnicy, gdzie pojawią się dwie kadzie, gdzie zaczną pracować. Problem? No jak zwykle, to jest hala, prawda, produkcyjna, więc różnego rodzaju zanieczyszczenia, różnego rodzaju dym, ogień i tak dalej. Problemy, które no niestety występują za każdym razem, ale finał finałów, my taką sieć uruchamiamy przynajmniej 6 razy na sekundę. Czy jest taka częstotliwość nam potrzebna? No nie. Wiadomo, że to jest bardzo duży nadmiar i jesteśmy w stanie to spłycić, spowolnić i jesteśmy w stanie i tak wykorzystać wiarygodne informacje na temat tej kadzi w czasie, który nas satysfakcjonuje. I następnie rozpoznaliśmy kadź i przekazujemy ją dalej. Na każdej kadzie jest numerek, więc znowuż rozpoznajemy etykiety, dostajemy informację o numerze. Za pomocą tego numeru kadzi my jesteśmy w stanie z systemu automatyzacji, który jest w firmie, dostać informację, co w tej kadzie się znajduje. Jaki gatunek, jaka waga i tak dalej, i tak dalej. Więc jesteśmy w stanie w zasadzie wszystko na temat takiego obiektu wiedzieć, żeby w odpowiedni sposób przewidzieć, jak szybko ona się będzie chłodzić. Czyli jesteśmy w stanie wiedzieć, kiedy odlać, żeby odlać to precyzyjnie. Mamy, jeszcze tu 2 słowa komentarza. Widzicie Państwo, że nawet jak te kadzie leżą, to sieć jednak umie je rozpoznawać. Potrafi nawet przy leżącej czy zanieczyszczonej kadzi, która leży gdzieś tam na stanowisku remontowym, wskazać ją w sposób precyzyjny. Następnie mamy kęs, mamy ten gruby kawałek metalu, chcemy wytworzyć blachę. Co robimy? No na przykład walcujemy, czyli poddajemy wielokrotnie spłaszczaniu. Tu akurat przykład również współpracy z firmą ArcelorMittal w Krakowie z walcownią gorącą. Na czym polegał problem? Otóż na tym, że w trakcie walcowania najczęściej zostają zanieczyszczenia w postaci oksydacji, w postaci różnych rzeczy, zanieczyszczeń, które zostają naniesione na blachę w trakcie walcowania. Ona no, w warunkach przemysłowych to jest nieuniknione, prawda? Więc dostajemy finalnie produkt, który jest poddany wizyjnej inspekcji w trakcie, jak ta blacha się porusza przy walcowaniu. Jest system, który ją fotografuje cały czas z góry. Ona jedzie na takich samotokach, zanim zostanie zwinięta w krąg, bo każda blacha jest zwinięta później w krąg. Ale zanim to się stanie, jest system, który ją fotografuje z góry. Więc system jest w stanie zrobić bardzo dużo precyzyjnych zdjęć, które następnie, to są tysiące, a nawet setki tysięcy zdjęć, które następnie powinny zostać poddane ocenie eksperckiej. Czy tam jest zanieczyszczenie, czy tam jest wada, czy tam jest dziura. Czasami to tak jak z ciastem na pierogi. Zawalczuje się za mocno, jest dziura, koniec. Nie? Trzeba zrobić od początku. W tym przypadku się nie da robić od początku, po prostu trzeba ten kawałek wyciąć, wyrzucić. To jest coś, co nie nadaje się do sprzedaży oczywiście. I takie wady, jeżeli tego jest setki tysięcy, wyobraźmy sobie, ile potrzebujemy nakładów ludzkiej pracy, żeby takie coś rozwiązać. No oczywiście to jest bez sensu, więc ludzie pracują nad tym, żeby ułatwić sobie życie. W tym przypadku rozpoznawać te wady w sposób automatyczny. Skoro system robi zdjęcia, możemy próbować je klasyfikować. Problem polega na tym, że wad takich zgorzelinowych na przykład, czyli to, co powstaje z efektu oksydacji, nie zostaje odpowiednio zbite przez zbijacze zgorzeliny, jest 16 klas różnych, 16 różnych rodzajów, więc ileś tysięcy setek zdjęć i 16 różnych rodzajów klas, które muszą to zaklasyfikować. Zaczęliśmy pracę od tego, że już był tam jakiś system, który miał całkiem niezłą, jak Państwo widzicie, wiarygodność. Natomiast finał finałów wprowadziliśmy poprawki do rozwiązań bazujących na Support Vector Machines, to jest metoda wektorów nośnych bodajże, już nie pamiętam polskiej nazwy, sieci neuronowe i drzewa decyzyjne. Najlepszym rozwiązaniem w tym przypadku okazało się drzewa decyzyjne i praca, która była związana z przygotowaniem tej algorytmiki, nauczeniem tych metod, żeby one poprawnie to rozpoznawały, oczywiście była przeprowadzona z wykorzystaniem superkomputerów, które dają nam bardzo dużą moc. Finał finałów próbowaliśmy jeszcze, jak się Państwo domyślają, zastosować te nowe sieci głębokiego uczenia. Wynik, co prawda, powiem szczerze, na początku mało satysfakcjonujący, ale po wprowadzeniu odpowiednich poprawek już nadawał się do zastosowania w przemyśle powyżej 80% wiarygodność, więc bardzo duża. Niemniej jednak nie zawsze
pójście w te głębokie sieci, to co jest modne teraz, prawda? Czyli zastosowane są te sieci w Teslach, w różnych rozwiązaniach, które znają Państwo z telewizji, znają Państwo z radia. Nie zawsze one dają tak perfekcyjne wyniki, jak się okazuje. Dużo lepsze wyniki dostaliśmy przy użyciu metody, która jest bardzo starą, bardzo znaną dobrze metodą, czyli drzewa decyzyjne. Jak już mamy dobrą blachę, możemy ją oczywiście odpowiednio wyciąć wzdłuż, dostajemy takie pasy. Te pasy w odpowiedni sposób je zaginamy. Czyli są takie rolki, które wprowadzają to do agregatu zgrzewającego po to, żeby uzyskać rury, profile zamknięte. Zgrzewamy je po prostu, wprowadzamy je w ten sposób, one zaczynają się zgrzewać. Tu jest akurat przykład takiego projektu z firmą Stal Produkt z Bochni, która takie elementy produkuje. Produkuje je na cały świat. Znowu, na czym polega problem? Proces wydaje się bardzo opanowany, bardzo dobry, ale czasami mamy skoki napięć. To są w końcu przecież prądy wysokich częstotliwości, prawda? Czasami mamy skoki napięć, czasami mamy problemy z agregatem, czasami mamy różne inne uwarunkowania, które powodują na przykład niedobrze dobrana prędkość linii, które powodują, że te zgrzewy jakościowo są niedobre. Czy my możemy je wszystkie sprawdzić? No nie. Dlaczego? No prosta sprawa. Musielibyśmy wszystko zniszczyć, przetestować, żeby wiedzieć, że taki produkt jest wadliwy. Nie da się wszystkiego zniszczyć. Musimy to robić statystycznie. Na czym polega problem? Firma produkuje na przykład kotwy górnicze. Te kotwy górnicze jadą do Ameryki Południowej, do kopalni. W tym momencie na miejscu odbiorca instaluje te kotwy górnicze oczywiście w swoich kopalniach. Jeżeli któraś jest wadliwa, cała partia wraca. Koszt gigantyczny, prawda? Więc co możemy zrobić, żeby nie niszczyć? Musimy opracować jakiś system badań nieniszczących. W tym przypadku, co mamy do dyspozycji? Mamy sensorykę linii, którą możemy wprowadzić, kamery, pirometry, różne, termopar nie, ale bo tego się nie da zrobić, ale przy okazji kamer jeszcze sensorykę do agregatów, która dostarcza nam informacje na temat natężenia, napięcia prądów i skoków i z tego wszystkiego możemy zbudować modele. Z tego wszystkiego, co tutaj mamy. Dodatkowo firma instaluje defektomaty, które pozwalają nam wykryć grubsze wady, ale niestety tych podskórnych, których nie widać, już nie. I to byłoby wejście naszego modelu, a wyjście? A wyjście to są jedynie badania metalograficzne, mikrostrukturalne, badania, które pozwalają nam na określenie własności wyrobu gotowego i zdjęcia mikroskopowe. Na czym polega problem? Otóż na tym, że tego jest bardzo dużo, a tego jest bardzo mało. Co zdecydowaliśmy się zrobić? Znowu wykorzystać superkomputery po to, żeby superkomputer spróbował nam przetworzyć, przygotować te dane, których jest bardzo dużo i przygotować je w taki sposób, żebyśmy je mogli wykorzystać do uczenia modeli, które określą nam, czy dany produkt posiada wewnątrz wadę, czy nie. Czyli zrobić to w sposób wirtualny na podstawie tylko i wyłącznie tego, jak wyglądają pomiary linii. Zauważcie Państwo, że tu jest co najmniej 60 Hz, co najmniej 60 pomiarów na sekundę, a tutaj przez 3 lata, 2,5 roku obecnie trwania projektu byliśmy w stanie zgromadzić może setki badań, które trzeba wykonać w laboratorium. Te badania muszą wykonać ludzie, muszą wykonać zdjęcia, muszą wykonać testy i tak dalej. Więc tego jest bardzo mało. Niemniej jednak udało się to przetworzyć i między innymi mamy możliwość przewidywania czy analizy zdjęć, które pozwalają nam sprawdzić, jaki jest na przykład kąt, tak zwany kąt V, kąt zgrzewania tych dwóch krawędzi naszej rury, naszego kształtownika. Natomiast nie jest to zawsze takie proste. Bo proszę zauważyć, przecież mamy bardzo dużo emulsji. Ta emulsja występuje po to, żeby się chłodziło, żeby się materiał chłodził się po zgrzewie. Więc bardzo często my widzimy tylko w kamerze kawałek, fragment wycięty tego elementu, który jest zgrzewany, a następnie bardzo dużo emulsji. Widać na tych wykresach, że są takie linie czerwone, cienkie, które są narysowane, naniesione przez algorytm, które pozwalają nam wykryć krawędzie zgrzewanego metalu, a następnie policzyć, jaki jest kąt tego zgrzewania. Jeżeli on się znajduje między 2 a 4 stopniami, to już jest bardzo dobrze. To jesteśmy rzeczywiście w domu i mamy możliwość stwierdzenia, że ten produkt jest dobry. Oprócz tego masę modeli statystycznych, zależności, korelacji, analizy klastrów,
korelacji pomiędzy różnymi źródłami, nie tylko z jednego źródła i parametrów, ale pomiędzy różnymi źródłami. No i oczywiście zastosowania sieci neuronowych. Więc to jest bardzo bogaty system, dzięki któremu, uwaga, jeżeli linia jedzie z bardzo dużą prędkością, bo cały czas to jest zgrzewany jest produkt jadący, jeżeli jedzie z bardzo dużą prędkością rzędu 2-2,5 metra na sekundę, to jesteśmy w stanie ocenić co 4 cm jakość tego produktu. Co 4 cm ten model działa. Także to jest bardzo dobre jakościowo rozwiązanie, potrafi wychwycić naprawdę 99,9% wad, które mogą wystąpić. To jest taki rzut tylko i wyłącznie na to, jak wygląda opracowany przez nas system komputerowy, który pozwala na monitorowanie w różnym czasie poszczególnych parametrów, sygnalizując, które z tych elementów mogą być wadliwe. Mogą być, bo ocena następuje oczywiście z różnym prawdopodobieństwem. I zbliżamy się do końca prezentacji, bo na samym końcu mamy ten produkt i bardzo często, robiąc już badania niszczące, chcemy wiedzieć, jak ten produkt jest zbudowany, co znajduje się w mikrostrukturze, która rzeczywiście wpływa finalnie bardzo mocno na to, jakie własności mechaniczne chociażby dany produkt posiada. W przypadku metali, w przypadku stali mamy do czynienia przynajmniej z 4 różnymi fazami takiego materiału, w zależności od tego, jak przeprowadzony był proces produkcyjny, jak wyglądało przede wszystkim chłodzenie takiego materiału, on może się składać z różnych faz i o różnym oczywiście procencie występowania. Bardzo często ocena czegoś takiego jest trudna nawet dla człowieka, nawet dla eksperta, ponieważ te struktury mogą się czasami różnić od siebie detalami. Z pomocą znowu przychodzą sieci neuronowe, przychodzi sztuczna inteligencja, w tym przypadku sieci konwolucyjne, sieci głębokiego uczenia. Natomiast co jeszcze przychodzi z pomocą? Mikroskopy, które działają w sposób automatyczny. Obecnie mamy dostęp do takiego sprzętu i takiego oprogramowania, który pozwoli uruchomić mikroskopy, wykonać zgłady, a następnie ten mikroskop, na przykład zostawia się go na całą noc, on pracuje, robi kilka tysięcy zdjęć takiego przekroju, takiego zgładu, które poddawane są analizie. Znowu ilość. Ile pracy kosztowałoby człowieka, żeby przeanalizować cały ten zbiór danych. Postanowiliśmy podjąć tą rękawicę, spróbować rozwiązać problem i przygotowaliśmy z wykorzystaniem mikroskopów tych automatycznych zbiór 33 tysięcy zdjęć wysokiej rozdzielczości. To, co udało się uzyskać, rzeczywiście przeszło oczekiwania. Na zbiorze treningowym prawie 100% rozpoznanych i dobrze sklasyfikowanych mikrostruktur materiałowych, a na zbiorze testowym ponad 96%. Także rozwiązanie, można powiedzieć, bardzo dobre, może nie idealne, bo idealnie byłoby 100%, ale rozwiązanie naprawdę w porównaniu do tych wszystkich poprzednich, które prezentowaliśmy, chyba z najlepszym wynikiem. No i konkludując tą prezentację, może chciałbym zwrócić uwagę na to, czy jesteśmy w stanie odpowiedzieć sobie na te 3 pytania. Pierwsze pytanie, czy w zasadzie możliwe by było zastosowanie na każdym etapie cyklu produkcyjnego, czyli w każdym procesie zastosowanie takich sztucznych sieci neuronowych, które w sposób szybki, bardzo szybki, bo to są ułamki sekund, pozwalają nam ocenić różne elementy tego procesu, jakość produktów i tak dalej. Odpowiedź prawdopodobnie tak, bo to się cały czas rozwija, natomiast problematyczne w całym cyklu produkcyjnym byłoby to, że jednak te sieci popełniają błędy. Nie można od tego odwrócić głowy, bo to nie jest 100% rozwiązanie, tylko rozwiązanie, które jest obarczone błędem. Więc ten błąd będzie propagował. Przy pierwszym procesie to będzie 3%, przy następnym kolejne. Finalnie możemy dostać takie rozwiązanie, które niestety jest bardzo złe. Następnie, co jest tak naprawdę największym wyzwaniem obecnie numerycznym, jeśli chodzi o zastosowanie takich metod? Przede wszystkim ich dobór. Nie wiadomo, i z tym się borykamy w każdym podejściu, w każdym projekcie, nie wiadomo, jakie narzędzie dobrać, żeby tak naprawdę dało nam najlepszą odpowiedź. Zauważyliście Państwo, że z narzędzi dostępnych kilka, czasami nawet kilkanaście wariantów jednego rozwiązania musimy przeanalizować, żeby dostać odpowiedź na pytanie, czy ono daje nam satysfakcjonujący wynik.
I to zabiera czas. Nawet na superkomputerach trwa to bardzo długo. I pytanie, co jest obecnie takim największym wyzwaniem w przemyśle 4.0, którego zastosowania tutaj pokazywałem. Przede wszystkim odpowiednia sensoryka, czyli zastosowanie sensorów, które dają nam stabilną pracę i rzetelną odpowiedź, rzetelny pomiar. I to nie tyczy się tylko i wyłącznie jakichś super nowatorskich sensorów, które obecnie są stosowane, ale nawet zwykłych pirometrów na przykład dwubarwowych, które stosujemy w Stalprodukcie, które pozwalają nam ocenić temperaturę zgrzewu w momencie, gdy pojawia się emulsja, w momencie, gdy pojawiają się zanieczyszczenia. Teoretycznie powinien pomiar być dobry. Nie jest. Nie jest do końca wiarygodny. To też niesie ze sobą pewnego rodzaju błędy, problemy, które rzeczywiście musimy rozwiązywać cały czas i które wpływają na wiarygodność również naszego rozwiązania. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie profesorze, za niezwykle żywy, ciekawy wykład. Zapraszam państwa do dyskusji, do zadawania pytań. Na rozgrzewkę ja się zapytam. Nie do końca jestem pewien, czy pan profesor będzie tam wiedział taką rzecz, ale mnie bardzo ciekawi, to było pokazanie zastosowania superkomputerów w procesach metalurgicznych. A do czego w ogóle są wykorzystywane superkomputery, na przykład taki komputer Fugaku? Gdzie jest jego główne zastosowanie? Fugaku to chyba drugi na liście obecnie, tak? Pierwszy. Pierwszy? Pierwszy. Okej. Zastosowania, już mówię, są bardzo szerokie. W 2016 roku, kiedy powstawał komputer Prometeusz, został uruchomiony taki projekt wokół tego komputera, który gromadził jednostki naukowe z całego kraju, bo do tych komputerów tak naprawdę dostęp mają tylko i wyłącznie jednostki naukowe. Komputery są finansowane z funduszy państwowych. Żadna firma komercyjnie nie może wejść, po prostu czegoś liczyć. Już nie mówię o kopaniu bitcoinów, ale nie można tego po prostu robić. Natomiast ten projekt, on skupiał w sobie konsorcjantów z 13 jednostek, bodajże 13 albo 16 jednostek naukowych z całego kraju, przedstawicieli matematyki, ekonomii, metalurgii, chemii, biologii i wielu innych, nawet nauki humanistyczne. I celem tego projektu było uruchomienie, każda z grup miała uruchomić własne usługi na tym superkomputerze i udostępnić je na zewnątrz. Więc to pokazuje, jak szeroki zakres tych obliczeń jest realizowany na superkomputerach. Obecnie to jest dziesiątki, setki, może nawet więcej niż tysiące użytkowników, którzy jednocześnie liczą na takich komputerach. Więc wyobraźcie sobie państwo, że każde obliczenia, ich nie można tak po prostu uruchomić, bo by się zrobił chaos. Wszystko przechodzi przez tak zwane systemy kolejkowe. Więc te systemy kolejkowe zarządzają tymi obliczeniami z różnych dziedzin, z różnych dyscyplin i muszą sobie radzić z tym, że na przykład nasze obliczenia potrafią trwać miesiąc, potrafią trwać 1,5 miesiąca, a chemicy czy biochemicy potrafią uruchamiać, czy fizycy, obliczenia, które trwają znacznie dłużej. I to przy bardzo małym problemie obliczeniowym. A są takie, które są dość proste, ale też rozłożone odpowiednio na superkomputery pozwalają na to, żeby być powiedzmy policzonym w dzień, 2 i tak dalej. To pokazuje, jaka różnorodność jest tych problemów obliczeniowych, jaka jest skala takiego przedsięwzięcia. Ogromna. Prawda? No, a Fugaku to jest już chyba klasyfikowany w exaflopsach. Mam wrażenie, że to jest kilkaset razy szybciej niż nasze superkomputery. Nie jestem ekspertem, tylko po prostu zapamiętałem sobie tą nazwę. Tak mi się wydaje. I to jest to jest top topów i gigantyczne zasoby energetyczne potrzebne do pracy takiego komputera. Dziękuję bardzo. Czy mamy pytania? Mamy. Panie profesorze. Pytanie od internauty, chyba trudne. Czy w przypadku procesu konwertorowego brano pod uwagę parametry złomu i surówki oraz ich udział we wsadzie, co ma też wpływ na przebieg procesu i jego zakończenie? Tak, oczywiście. Myśmy dostali pełne dane tak naprawdę z firmy, więc do przygotowania do nauki sieci
były na początku brane te dane, o których mówi internauta, służące do tego, żeby poklasyfikować dane na różne grupy, na różne klasy wytopów. I następnie dopiero brane były pod uwagę te grupy danych, na podstawie których uczyliśmy wyjściowe dane z procesu, czyli te pomiary gazów. Bo tak naprawdę tutaj widzieli Państwo, że tych danych opisujących wsad, opisujących to, co się do pieca, mówiąc potocznie, wkłada, no tego tutaj nie było. Tutaj w zasadzie sieć koncentrowała się tylko i wyłącznie na tym, żeby przeanalizować, jak wygląda przebieg sygnału i na tej podstawie się uczyła. Natomiast to dotyczyło konkretnego gatunku, konkretnego rodzaju wyrobu, a nie wszystkiego naraz, bo to prawdopodobnie byłoby nawet błędne podejście. Myślę, że tego by się w tak prosty sposób nie dało zrobić. Dziękuję bardzo. Tutaj duża zasługa jest technologów przy okazji takiej pracy. Pytanie. W sumie, czym było wybierane, że deep learning zamiast machine learningu albo jakiejś innej metody? Znaczy, no machine learning, mówiąc potocznie, to jest bardzo duża grupa metod, głównie w tej chwili bazująca na sieciach konwolucyjnych, sieciach deep learningowych. W zasadzie to można powiedzieć, że często ludzie używają tego w sposób tożsamy. Nie do końca to jest tożsame, ponieważ machine learning to jest bardzo szeroka grupa metod, z której wybraliśmy po prostu część, czyli tak naprawdę te sieci neuronowe deep learningowe. Bo do obrazów w zasadzie ciężko jest wybrać cokolwiek innego do analizy takiej, która pozwoli nam w zasadzie wsad, który jest pikselowy, czyli tablicą pikseli z kolorami, z wartościami RGBA, podać na wejście czegoś innego. Dlatego ten wybór sieci jest tutaj dość intuicyjny, prawda? Natomiast jest wyjątek. Zauważył Pan może na tym przykładzie, którym analizowaliśmy zdjęcia z gorzeliny. Tam były alternatywnie wykorzystywane właśnie decision trees i też support vector machines. Przy okazji na przykład drzew decyzyjnych jest inny problem. One bazują na cechach, więc trzeba najpierw przeanalizować obraz, następnie wydobyć z niego cechy i na podstawie tych cech zacząć klasyfikację, czyli zacząć budowę drzewa. Więc tutaj narzut obliczeniowy jest trochę inny, prawda? Jest to alternatywa do tego rozwiązania, które zresztą powiedziałem, że nie zawsze te sieci konwolucyjne są najlepsze, co podparte było wynikami w postaci tam 84% kontra 96% drzewa decyzyjne. Niemniej jednak nauka tych drzew decyzyjnych to były miesiące, ciężkie miesiące pracy. To nie jest tak jak w blackboxowym tak zwanym modelu czarna skrzynka, tak, że wrzucamy wszystko, jest super, prawda, i zaczyna nam działać. Nie? To tak niestety nie działa. Tutaj masa narzutu pracy jest związana z tym, że z obrazów trzeba wydobyć ich cechy. I te cechy dopiero stanowią wejście do algorytmu. Przy tej okazji tylko napomknę, że takich cech w tym rozwiązaniu było ponad 700 różnych. Więc to naprawdę trzeba się ostro nad tym napracować. Nie zawsze ten wybór jest taki intuicyjny. Dziękuję bardzo. Czy mamy jeszcze jakieś pytania? Ja bym chciał króciutko nawiązać troszeczkę do tego, o czym tu panowie dyskutowali. Odnośnie tego algorytmu rozpoznawania obrazu mikroskopowego. Na co dzień pracuję na mikroskopie, to nigdy sobie nie potrafiłem wyobrazić, że to można przerodzić w uczenie maszynowe. Aczkolwiek wiem, że takie algorytmy istnieją. Jestem geologiem, więc w geologii. Ale zaciekawił mnie ten algorytm, który się pojawił na koniec, dający efekt prawie 99% skuteczności rozpoznania. W jaki sposób taki algorytm powstaje? Jeżeli ten mikroskop pracuje przez całą noc, są fotografowane obrazy, był ten zbiór 33 000 zdjęć. Na podstawie czego się odbywała weryfikacja? 99% wartości prawdziwej, ale kto weryfikował wartość prawdziwą? Naukowcy z Freibergu. Okej, czyli trzeba było ręcznie przeglądać 33 000. Tak. O to mi chodziło. To niestety samo nie działa. Okej, o to mi chodziło. Więc oni przygotowali cały opis do tego, tak zwane etykietowanie, klasyfikacje i tak dalej, które dopiero posłużyły do wprowadzenia tych danych na zewnątrz. No tutaj mamy do czynienia z procesem akurat tak zwanej nauki z nauczycielem. Nie da się tego za bardzo w tym przypadku ominąć. Są podejścia, w których stosuje się tak zwaną naukę nienadzorowaną,
ale to są zupełnie inne problemy do rozwiązania, a nie ten, co tu. No tutaj jednak musimy mieć wskazanie, tak, że to jest taka, a nie inna 33 infrastruktura. tysiące. Tak. Jak mi przyjdzie 100 oglądnąć, to już mam dosyć. No, tak. Dziękuję bardzo. Czy mamy jeszcze jakieś pytania? Dziękuję bardzo, panie profesorze. Dziękuję uprzejmie. Szanowni Państwo, tytuł naszego dzisiejszego spotkania to było "Cozyskuje przemysł dyfracza nauka?". Myślę, że zobaczyliście Państwo, jak wiele aspektów pojawia się w momencie, kiedy nauka wkracza do przemysłu i procesy, które wydawałyby nam się bardzo prostymi procesami, jak wiele mogą zyskać wtedy, kiedy włączymy do niej naukę na wysokim poziomie. To wszystko, co dzisiaj dla Państwa przygotowaliśmy. Następne nasze spotkanie jest zaplanowane na 15 grudnia na godzinę 18. Serdecznie Państwa zapraszam. Tematem przewodnim naszego następnego spotkania będą pomiary satelitarne oraz metryki matematyczne. Serdecznie Państwa zapraszam. Dziękuję bardzo. Dobranoc.